Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sernik, ale naprawdę taki, no tak moim zdaniem bardzo szybki sernik. Na takim kruchym cieście. Blaszkę mam wyłożoną papierem do pieczenia, ona ma 24 na 24 cm. Pierw zaczniemy od ciasta, które upieczemy. Naprawdę bardzo łatwe, proszę się nie bać. Tutaj mam szklankę już mąki przesianej 500, tutaj szklanka 250 ml, tutaj mam pół szklanki mąki też tej pszennej 500 i do całej szklanki, bo to jest po prostu tylko miarka, dokładam mąki krupczatki. Wtedy ciasto będzie naprawdę kruche, także tutaj jest pół szklanki mąki pszennej i do całej szklanki pół szklanki mąki krupczatki. O. Tak, dobra. W sumie razem jest 2 szklanki. Tak, mąkę proszę mieć, bo w razie do podsypania. Do tego wbijemy 2 jajka. Ja sobie wymieszam. O, fajnie jest wymieszać. A zaraz jeszcze może zanim jajka damy łyżeczkę proszku do pieczenia. Tak. O, taką łyżeczkę proszku do pieczenia. Ze 2 łyżeczki cukru wanilinowego lub waniliowego, jak macie. Raz, 2. Trochę cukru, około pół szklanki, jeżeli ktoś lubi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja dam 6 małych łyżeczek, ale tak mniej więcej pół szklanki cukru. To wymieszamy. Troszeczkę soli. Szczyptę soli. Jest, tak. Wymieszamy. Dobra. 2 średnie jajka. Dwa średnie jajka. Dwie łyżeczki takiej gęstej, kwaśnej śmietany. O, czubate 2 łyżeczki. O, dobra, bo mi się przykleiła śmietana do łyżeczki. Śmietanę odstawiam, gdyby ciasto wyszło mi za gęste, dodam trochę śmietany. I masło. Z pół kostki masła, tu jest 200 gram, więc 100 gram masła. Gram masła i najlepiej zetrzeć je sobie na grubych oczkach. Jeszcze trochę. No dobra, tyle było. Gdzieś 100 gram. Tak. I z tego będziemy lepić ciasto. Gdyby było, tak jak mówiłam, za rzadkie, dodamy troszkę mąki pszennej. Gdyby było za gęste, troszkę śmietany. Tak jak widzicie, do ciasta nic nie dodawałam, a bardzo fajnie się wygniata i już widzę, że nic nie trzeba będzie do niego dodawać. Ani śmietany, ani mąki. O. Niedługo wygniatamy, ze 2-3 minuty, do takiego dobrego połączenia składników. O. Taką konsystencję ma ciasto. I teraz podzielimy ciasto. Ciasto podzielimy na pół. I tą jedną połową wykleję
dno, a drugą połowę schowam, zrobię kulkę, o, i schowam do zamrażarki. Ale mówię, na pół, dlatego że będziemy potrzebować dość sporo ciasta na wierzch jeszcze. I wsadzam do zamrażarki, niech się mrozi. A tu będziemy tak wyklejać całą naszą blaszkę. Blaszka wyklejona. O. Dziurkuję widelcem w kilku miejscach. Wkładam do nagrzanego piekarnika z termoobiegiem na 180 stopni na około 15-20 minut. Proszę sprawdzać do zarumienienia i wyciągamy. U mnie minęło 15 minut i już. Ciasto się podpiekło. Odstawię je na chwilę, żeby one troszkę przystygło. I teraz jeszcze chciałabym powiedzieć jedną informację. Dla pań, które dopiero co zaczynają z pieczeniem, dla pań młodych, nie zaczynajcie ciasta piec z dużych blach, gdzie są przepisy na duże blachy. Bo naprawdę piecze je się moim zdaniem trudniej niż na blaszkach małych. Naprawdę. Tak, bynajmniej tak jest moje zdanie, ja tak się uczyłam i do tej pory uważam, że blaszki małe z mniejszej ilości składników piecze nam się dużo łatwiej i dopiero wtedy, kiedy mamy to wypróbowane, zaczynajmy się brać za te naprawdę takie te duże do piekarnika blachy. Dobra, i zaraz to nam ostygnie i bierzemy się za nasz ser biały. Nasze ciasto już troszkę przystygło. Włączam piekarnik już z termoobiegiem, słuchajcie, na 170 stopni. Niech się grzeje. 160-170 stopni termoobieg. Robimy nasz ser. Ale zanim zrobimy nasz ser, to przyszykujemy jabłko. Jabłko czerwone, takie, no, żeby po prostu ładnie wyglądało. Umyjemy i będziemy tak, to jabłko ja będę kroić razem ze skórką, ale słuchajcie, zaraz wam pokażę. Ja to będę kroić już poza kamerą, tylko chcę wam pokazać. Zaraz wezmę deskę do krojenia sobie. Dobra. Bo to już pójdzie szybko. Do miseczki będziemy kroić nasze jabłuszko. Tylko słuchajcie, jabłko kroimy w bardzo cieniutką, w malutką kosteczkę. Naprawdę starajmy się w małą kosteczkę pokroić jabłko. O. Bo nie będziemy jabłka zesmażać, tylko ono będzie nam się piekło na cieście. Więc musi być to drobna, malutka kosteczka. Ja kroję i zaraz do was wrócę. Jabłuszko pokroiłam. Do naszego jabłuszka dodamy troszkę cynamonu. Opruszymy go cynamonem. Cynamonu dajemy tyle, ile lubimy. Ja uważam, że na taką z pół łyżeczki, chociaż my lubimy cynamon. Tak. I do tego dajemy kisiel. O. Ja mam kisiel pomarańczowy, ale może akurat gdzieś uda wam się dostać kisiel jabłkowy. To by był najlepszy, ale no niestety nie było, więc wzięłam pomarańczowy kisiel. O. Tak. I troszeczkę z pół łyżeczki, bo mój kisiel jest bez cukru. O, z cukru pudru troszeczkę. Z łyżeczkę. Tak.
jabłek dam na sam spód. No. Tak 1/3. Tak. Na sam spód. Teraz odłożę i będziemy robić, bardzo szybko się robi, ser. 70 deko sera. Ja już mam go przemielonego. Słuchajcie, ja mam ten ser. To nie jest sponsorowane. Po prostu uważam, że jest to jeden z najlepszych serów do serników. O, w ten sposób powiem. Do tego dobiję średnie jajka. Ser jest w temperaturze pokojowej. Po jajka tak samo. 4 średnie jaja. 3 i 4. Damy cukier puder. Cukru pudru tyle, ile lubimy, żeby było słodkie. Dam 1, 2, 3, 4 łyżki cukru pudru. Później ewentualnie spróbuję. Ze 100 ml śmietanki 12 albo 30 słodkiej. Słodkiej śmietanki. 30, 12, 18. Najlepsza by była 30. 36 też może być. I będziemy to teraz miksować mikserem. Będzie nam potrzebny jeszcze budyń, ponieważ będzie to sernik o smaku jabłek, więc kupiłam budyń. Jabłko pieczone z cynamonem i taki budyń będziemy dodawać do naszego sernika. 1 albo 2, wszystko zależy od naszej masy, dlatego zaraz ją weźmiemy mikserem, wymieszamy i pokażę Wam, jaka powinna być konsystencja. Czy dodam 1 budyń, czy 2. Już Wam pokazuję, jaka jest konsystencja. No, takiej nie za gęstej śmietany. Spróbowałam, dla mnie jest, a w sam raz słodki. My nie lubimy aż tak słodkie, ale kto lubi, to doda więcej sobie cukru. Daję na razie 1 budyń. Budyń ma 400 gram i on jest bez cukru. Na razie tak wymieszamy, bo jak zacznę inaczej mieszać, to będę miała ten budyń wszędzie, w całej kuchni. I powiem Wam, że dodam jeszcze troszkę, bo uważam, że masa jest za rzadka. Z drugiego budyniu dodam 1, 2, 3, 4 czubate łyżeczki i mieszamy. No i już. Wmieszałam do takiego dobrego wymieszania składników, tak nie więcej niż 4-5 minut. Już Wam pokazuję, jaką ma konsystencję. O, widzicie? Także od 1 do 2, od 1 minimalnie do maksymalnie 2 budyniów bez cukru, każdy budyń po 40 gramów. Dobrze, teraz i spróbować sobie, bo jeżeli macie za mało słodkie, to po prostu dodać sobie jeszcze troszkę cukru pudru. Mówię
Dobra. Tak. Rozprowadzę. O. Ale z tymi budyniami powiem wam, że tak ładnie pachnie jabłkowo. Na to wyłożymy nasze pozostałe jabłka, które nam zostały. Gdybyście zobaczyli, że puściły jeszcze wam dużo soku jabłka, to dajcie jeszcze łyżkę kisielu. Łyżeczkę. Gdybyście zobaczyli, że tu jest dużo soku, to wiadomo, że ten sok nie dajemy. Ewentualnie dajemy łyżkę po prostu jeszcze kisielu, żeby zagęścić. Bo wszystko zależy, jakie po prostu jabłka będziemy mieli. Tak, i na to będziemy ścierać nasze ciasto z zamrażalnika. I ścieramy nasze ciasto. Ja uważam, że tyle wystarczy. To ciasto ląduje dalej do woreczka i później ono mi się przyda albo do innego ciasta, żeby tak zetrzeć, bo naprawdę to pasuje wszędzie. Ewentualnie można to rozmrozić, przewałkować, wyciąć jakieś wzorki i upiec jako ciasteczka. I teraz wkładam do nagrzanego piekarnika 170-160 stopni z termoobiegiem na około godzinę. Na środkową półkę. Słuchajcie, po 50 minutach wyłączyłam piekarnik, bo już, ale tak mówię 50-60 minut. Nie dawajcie czasami grzałka góra-dół, chyba że dacie całe to ciasto, które mieliśmy, to tutaj zetrzecie całe. Dlatego, że jak dacie grzałkę góra, bo ja mam termoobieg, to wam się jabłuszka przypalą. Więc lepiej dać z termoobiegiem, a jeżeli nie z termoobiegiem, to te całe ciasto, albo przynajmniej większą jego część zetrzeć. Ja cały czas kontrolowałam, u mnie było 170 stopni, ładnie podrósł, tu widzę, że nawet ładnie popękał na bokach, ale to bardzo dobrze. Gdzieś słyszałam, że jak sernik popęka, to znaczy, że się do nas uśmiecha, także bardzo fajne stwierdzenie. I teraz tak, poczekam około 15-20 minut, aż to troszkę ostygnie i wyciągnę sernik na kratkę. On będzie dalej na papierze do pieczenia, ale będzie na kratce. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie macie nowej blaszki, gdzieś jednak tam jest porysowana czy coś, to może być tak, że jabłka będą wchodzić, bo puszczą sok w reakcję z blaszką i ciasto może przejść smakiem takiej blaszki, a jest to nieciekawe, wiem z własnego doświadczenia, więc ciasta, które są właśnie z jabłkami, wyciągamy z blaszki. Zobaczymy się jutro, ja tak jak mówiłam, wyciągnę i wtedy pokroję przy was sernik, żebyście zobaczyli, jak on będzie wyglądał w środku, bo na razie no on jest świeżutki, dopiero co wyciągnięty. No tak jak mówiłam, u was to trwało chwilę, a u mnie całą noc po prostu ciasto odpoczęło, wystygło i teraz przekroimy nasz sernik i zobaczymy, jak wygląda w środku. A może pokażę wam tak, o. Tutaj jabłuszko brzydko akurat bo nam wpadło, ale zaraz. Tak. Jeszcze tu. O.
Zaraz niech wyostrzy. No dawaj. O, teraz wyostrzył. Tak, pod spodem. O. Już Wam pokażę, jak przełamię. Bardzo fajnie się trzyma. O. Nie rozlatuje się, nic się z nim nie dzieje. I spróbujemy. Bardzo fajny i naprawdę jabłkowy. Jeżeli ktoś lubi jabłka, ja go oczywiście posypię cukrem pudrem i troszeczkę jeszcze do cukru pudru dodam cynamonu. Bardzo dobry. Także jak coś, to polecam. I powiem Wam taką historyjkę. Robiłam wczoraj buraczki i puszczałam Wam przepis na buraczki do śledzi i do śledzika, taki na święta, i buraczki będą jeszcze z chrzanem. To też na święta do słoiczków, żeby otworzyć i żeby było szybko. I wyobraźcie sobie, że na samym początku filmiku ja cały czas próbowałam Wam weprzeć, że ja nie robię buraczków, ja robię ziemniaczki. Powiem Wam, że sama oglądałam ten film. On jest puszczony u mnie na kanale. Sama oglądałam ten film i powiem Wam, że tak się śmiałam z siebie. Boże, mam buraki, pokazuję Wam buraki, a cały czas mówię, że robię ziemniaki. Jak ktoś chce się pośmiać, to zapraszam. Jak ktoś chce sobie poprawić humor, to zapraszam na film o buraczkach. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Wiecie co, może zrobię tak, jakbyście chcieli się pośmiać, to ja Wam dam pierwszy komentarz pod tym filmikiem do tego filmiku o buraczkach, gdzie próbuję Wam weprzeć na samym początku filmu, że robię ziemniaczki. Także poprawi Wam to humor i na pewno się pośmiejecie. Ale przepis jest dobry. Także do zobaczenia i miłego dnia Wam życzę.